Wiosną 2014 roku książę i księżna Cambridge zabrali syna w podróż po Australii i Nowej Zelandii, tak jak rodzice Williama 3 dekady wcześniej. Ich małżeństwo rozpadło się. Nowa rodzina buduje teraz przyszłość monarchii. William, Kate i George. Nowa rodzina królewska. Podróż zaczęła się w Nowej Zelandii. 8-miesięczny George był gwiazdą książęcej wizyty. Dzieci bawiły się w domu rządowym w Wellington. To była świetna okazja, żeby pierwszy raz zobaczyć George'a w towarzystwie innych dzieci i zaobserwować jego osobowość. Był odważny, zadziorny, śmiało sięgał po zabawki i przyciągał uwagę innych. Ma świetną nianię, która pomaga w jego rozwoju. Już prawie chodził, podczas gdy inne dzieci nadal raczkowały. Jego zabawne, obrażone miny stały się tematem podróży. Nie miał ochoty wciąż się uśmiechać. U Williama w roku 82 widać podobieństwo. Rodzice chcieli go rozbawić do zdjęcia, ale bez skutku. William i Kate odwiedzili zoo Taronga w Sydney, gdzie George'owi pokazano mieszkańca zagrody nazwanej jego imieniem. Wycieczka pokazała rodzinę królewską w pozytywnym świetle. George skutecznie ujmował sytuacji formalności. Kate wspierała męża w obowiązkach. Od ślubu w roku 2011 świetnie odnajduje się w nowej roli. Presja ta jest cięższa dla dziewczyny pochodzącej z klasy średniej. Jednak grając w krykieta w ciasnej sukience, będąc DJ-ką, podróżując łodzią motorową, czy składając kwiaty na pomniku wojennym, Kate ujmuje swoim urokiem księżnej. Nigdy nie może wyglądać na znudzoną czy zmęczoną. Dla każdego spotkanie z nią jest ważne. Pewnych rzeczy nie da się udawać. Kate ma wyjątkowy, elegancki styl. Jest pełna energii i interesują ją ludzie. Kiedy z tobą rozmawia, odwraca się w twoją stronę i poświęca przez chwilę tylko tobie pełną uwagę. To ją wyróżnia, sprawia, że czujemy się wyjątkowi. Kate zleciła uszycie sukni ślubnej domowi mody Alexander McQueen. Łączyła ona tradycję i nowoczesność. Świętowano ten wybór w przemyśle modowym, bo był to osobisty hołd ze strony księżnej dla nieżyjącego już brytyjskiego projektanta Alexandra McQueena. Dom prowadzi teraz Sarah Burton, projektantka sukni Kate i jej modowa doradczyni. Księżna zamawia u niej stroje, które są dopasowywane do jej potrzeb.
And she's the woman who Kate works very closely with on a weekly basis. Kate will commission items to be made specially for her. She might take pieces from one of Sarah Burton's new collections and have it adapted so that it's more suitable to Niekiedy her. trzeba uszyć dłuższe spódnice czy sukienki, dlatego Sarah i Kate pozostają w stałym kontakcie. Kate jest szczególną fanką McQueena, ale nazywa się ją też księżną High Street, gdyż tabloidy często uchwycają ją tam na zakupach. I would absolutely say McQueen, and I think that's fantastic for British fashion. She's also, let's not forget, a big fan of the High Street. We know Kate, particularly in the tabloids, as the Duchess of the High Street. Projekty Burton dla McQueena, które nosi Kate, są bardzo popularne. Wszystko, co założy, natychmiast się wyprzedaje. Czasami stroje są przetwarzane, jak te dwie sukienki. Catherine Walker była znaną projektantką Diany, a dziś kupuje tam również Kate. Catherine Walker to ważny wybór, ponieważ ściśle współpracowała ona z Dianą. Podobnie jak dziś robi to Kate i Sarah Burton. Jest to pewnie swego rodzaju hołd ze strony księżnej, gdyż wybiera stroje Walker w istotnych momentach. Podczas lądowania w Wellington wyróżniała się wspaniałą czerwoną kreacją od tej właśnie projektantki, co według mnie było wyrazem uznania dla teściowej, której nigdy nie miała okazji poznać. Was that she was wearing Catherine Walker, and I think that was really her way of paying homage to the mother-in-law that she never met. Strój od Catherine Walker przypomniał czasy, kiedy to Dianę fotografowano najczęściej na świecie. Księżna nosiła wyjątkowe stroje, jak ten projekt Walker. Dzięki swojej urodzie i pochodzeniu umiała łączyć w kreacjach aurę gwiazdy i arystokratki. Kiedyś jej miejsce zajmie Kate. Żółta sukienka z wizyty w Australii jest projektem Roxany Ilincic. Wizyty w tym kraju konieczne są, aby odpychać falę republikanizmu. 8-miesięczny William również odwiedził Australię i Nową Zelandię w roku 1983. Dla 21-letniej Diany było to wielkie przeżycie. Kate w wieku 32 lat dobrze czuła się w swojej roli. Razem z mężem są nową generacją rodziny królewskiej, reprezentującą monarchię tysiące mil dalej. Sydney Morning Herald napisał w trakcie wizyty: monarchia przybywa, republika ustępuje. Republikanizm przeszedł największy kryzys w ciągu 3 dekad. William i Kate są uwielbiani w Australii i długo wyczekiwano ich wizyty. Republikanie mają silne poparcie w Australii i Nowej Zelandii, w przeciwieństwie do brytyjskiej monarchii. Ale Will, Kate i George są kochani jako celebryci, więc hucznie ich przyjęto. Bill Shorten, lider opozycji, wolałby australijski rząd. Ostrożnie mówił o monarchii. Oprzemy relacje na idei i przyjaźni. A co za 50 lat? Nie wiem, kto wygra w sobotnim wyścigu, a tutaj tym bardziej. Drugiego dnia William i Kate odwiedzili zniszczone w pożarze Winmalee obok Sydney. Pół roku wcześniej pochłonął on blisko 200 domów. Para rozmawiała z poszkodowanymi.
To był piękny gest z ich strony. Byli mili. Mają wrócić na herbatę, kiedy odbudujemy dom. Kate słuchała strażaków walczących w pożarach, a następnie chóru lokalnych harcerek. Para odwiedziła Echo Point i oglądała 3 siostry w Górach Błękitnych. Tłumy pragnęły zdobyć zdjęcia z parą książęcą, a szczególnie selfie z Kate, której zaangażowanie w rozmowy przypomina Dianę. William oglądał abseiling z nad przepaści. Para oglądała ptaki i pozowała z misiem koala. Odwiedziła też hospicjum dla dzieci i z oddaniem rozmawiała z rodzinami. Kate wygłosiła przemówienie, dziękując. Ze strony rodziny chciałabym podziękować za tak ciepłe przyjęcie. Zawsze będziemy je miło wspominać. Kate podąża śladami Diany, udzielając się społecznie. Żałuje, że nigdy nie poznała księżnej. Kate dobrze radzi sobie z presją mediów. Zainteresowanie nimi przy każdej wizycie jest ogromne. Są w mediach społecznościowych, internecie, od początku do końca pobytu. W czasach Diany i Karola było o tyle prościej, że dziennie pojawiał się jeden artykuł czy relacja telewizyjna i łatwiej było utrzymać uwagę przez dłuższy okres. W roku 1988 Karol i Diana oglądali ratowników na plaży przy Sydney. Księżna podarowała im pamiątkową płytkę. Pozwoliła też na zdjęcia. Kate była bardziej pewna siebie podczas pobytu w Australii. Byłam na tej plaży. Było gorąco. Otaczali nas ratownicy i surferzy w klapkach. Myśleliśmy więc, co założy księżna. Uwielbia ona sandały na koturnie, co podkreśla jej wysoką sylwetkę. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym z prezenterem Kanału 9 i byliśmy w szoku, kiedy Kate rzeczywiście wyszła w koturnach. And we were all absolutely stunned when she came out in these towering wedges and navigated the sand. W pewnym momencie przebiegła nawet po plaży do wody, aby zacząć wyścig, co nazwano wycinkiem ze słonecznego patrolu. Każdy by się przewrócił, ale nie ona. W Nowej Zelandii para odsłoniła portret królowej. Kate założyła suknię Jenny Packham ozdobioną paprocią, symbolem kraju.
Na portrecie widać broszkę, prezent kraju dla królowej, który pożyczyła ona Kate na podróż. Paproć to symbol Nowej Zelandii. Widać, że poprzez ubiór księżna pokazuje szacunek odwiedzanemu krajowi, tak jak robi to królowa. Rodzina królewska utrzymuje te tradycje od lat. Gest królowej był zatem bardzo znaczący i miły. To ukłon w stronę historii. Przed odjazdem para odwiedziła parlament w Canberrze i spotkała się z premierem Australii. Po otrzymaniu prezentów dla George'a, William wygłosił przemówienie. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Chętnie wrócimy do tak cudownego kraju, jakim jest Australia. William nie mówił o monarchii. Zrobił to Tony Abbott. Gdy przyszły premier Australii przywita tu waszego syna, króla Jerzego VII, pokaże to stabilność naszego narodu. Para odwiedziła Ayers Rock, zwaną też Uluru. Podziwiali tam zachód słońca. Karol i Diana byli tu w roku 1983. Rozmawiali z aborygenami. Kate i William oglądali ich taniec. Szacunek dla kultur wspólnoty to ważny akcent wizyt. Parze wręczono tarcze dla Willa i drewniane zabawki dla George'a, po czym zabrano ich na Uluru. Skała jest ważnym symbolem aborygenów i należy ją szanować. Para spacerowała wokół, gdyż wspinaczka jest zakazana. William jest następcą długiej linii królewskiej. Kate, bez takiego pochodzenia, radzi sobie świetnie. Kate dała świeży oddech monarchii. Dawno już nie mieliśmy tu tak młodej, eleganckiej damy, która stała się gwiazdą. Razem tworzą oni niemal parę celebrytów. Są niejako marką Cambridge, ogromną zaletą dla rodziny królewskiej. Para odwiedziła Kanadę w roku 2011. William oglądał Niagarę 20 lat wcześniej ze swoją matką i bratem. Razem z Kate odbyli tam podróż. Księżna miała broszkę królowej, symbol Kanady, prezent dla Elżbiety od matki. William i Kate okazali entuzjazm, biorąc udział w wielu wydarzeniach. Była to pierwsza podróż Kate jako księżnej. W święto narodowe założyła ona barwy kraju. 500 000 ludzi oglądało przejazd pary na obchody święta w Ottawie. Byli ciekawi wszystkiego.
Okazywali sobie uczucia. Świetnie się sprawdzili jako ambasadorzy Wielkiej Brytanii. Nie spodziewaliśmy się tego. Królowa jest przekonana, że idealnie reprezentują nowoczesny obraz monarchii. Ludzie ich uwielbiają i świetnie im to wychodzi. W roku 2011 para odwiedziła Hollywood. Jako przewodniczący BAFTA William przedstawiał nowe talenty w przemyśle filmowym. Żadna z gwiazd nie przyćmiła jednak pary królewskiej. Są oblagani jak gwiazdy. Uwielbiam ich. Spotkali Barbarę Streisand oraz Toma Hanksa z żoną. Wizyta dorównała rozgłosem tej z roku 1985, kiedy to Karol i Diana odwiedzili Biały Dom. Wokół było wiele znanych osobistości i gwiazd Hollywood, ale ona onieśmielała swoją osobą i była w centrum uwagi. Słyszałem podczas kolacji, że podziwia niektóre z obecnych tam gwiazd, więc kiedy zagrała muzyka, poprosiłem Johna Travoltę, aby z nią zatańczył i przełamał lody, bo wszyscy się krępowali. To ask her to dance, to break the ice, because most of our people were a little hesitant about that. And he did, and they danced beautifully. Wyszło to świetnie. Dobrze pamiętam ich taniec z tamtego wieczoru. Kind of high spot that I do remember in that entire evening. Po upadku małżeństwa Karola i Diany skupiono uwagę szczególnie na Williamie jako przyszłym królu. W lipcu 2013 roku urodził się ich syn. Karol i Diana z Williamem na rękach w 1982 roku zdawali się być idealną rodziną. Ma silne płuca, sporo waży. Wciąż myślimy nad imieniem. Oglądamy go dziś po raz pierwszy. To sporo emocji. Chyba każdy rodzic wie, jakie to uczucie. Urodę ma po niej. Nie. Dziękujemy. Zdawali się tworzyć mocną i szczęśliwą relację. Myślę, że są dobrze dobraną parą. Na zdjęciach czy nagraniach widać między nimi chemię i to, jak na siebie patrzą. Wygląda na to, że się szczerze kochają i są ze sobą szczęśliwi. William zaczął studia w wieku 19 lat i był rozchwytywanym kawalerem. Kate Middleton była tylko jedną z omawianych przez media kandydatek. Nie wiedziano jeszcze wtedy, że spotykali się oni w ukryciu, a każdą z pań opisywano bardzo szczegółowo. Gra ta trwała latami. Rywalką Kate była przyjaciółka Willa, Jacka Craig. Pałac zdementował te plotki. Przed Kate książę krótko spotykał się z Carly Massey Birch.
Rodzina Van Cutsem jest znana Willowi przez całe życie. Są oni w tak zwanym kręgu zaufania, a wśród nich Tara Palmer Tomkinson. Miała ona trzymać w ukryciu królewskie sekrety, ale niestety zawiodła. Jej chęć rozgłosu spowodowała, że zaczęła podejmować złe decyzje i popadła w nauk kokainowy. Była znana w mediach, a Karol chętnie zapraszał ją na wakacje z przyjaciółmi. Skutkiem były niesmaczne nagłówki gazet. Po terapii odwykowej Tarze dano drugą szansę i zaproszono na ślub, ale William stracił do niej zaufanie. W procesie The News of the World ujawniono wkład Tary. Krąg zaufania rodziny królewskiej jest specyficzny. To rodzina i przyjaciele, wśród których panuje główna zasada nierozpowiadania plotek. Tara Palmer Tomkinson naruszyła zaufanie i złamała ją, rozmawiając z gazetami. William i Harry lubią grać i spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Stworzyli oni ścisły krąg, który spotykał się z książętami w piwnicy zwanej Club H w posiadłości Karola w Highgrove. Niektórzy też jeździli z nimi na wakacje. W roku 1999 William i Harry zaprosili przyjaciół na rejs z ich ojcem. Była wśród nich Emilia DeLanger, znajoma Kate Middleton. Emilia została matką chrzestną George'a. Emilia DeLanger jest dawną znajomą Williama z Gloucestershire. Nastoletnia Kate była jej przyjaciółką ze szkoły. Wtedy też, a nie na studiach, poznała ona Williama po raz pierwszy. W roku 1981 jeden z braci Van Cutsem brał udział w ślubie pary książęcej. William dorastał w jego towarzystwie. Najmłodszy z braci jest ojcem chrzestnym George'a. William i Harry dorastali razem z braćmi Van Cutsem. Są oni chyba najbliższą Karolowi rodziną przyjaciół. Julia Samuel jest dawną przyjaciółką Diany. William jest patronem jej organizacji charytatywnej. Był to oczywisty wybór Williama ze względu na Dianę. Księżna była mocno zaangażowana w działalność charytatywną Julii i stąd przyjaźń obu pań, którą dziś utrzymuje William. Hrabia Grosvenor jest synem księcia Westminsteru. Rodziny znają się wiele lat. Hugh został zatem włączony do grona znajomych. Kuzynka Williama, Zara Phillips, to jedyna chrzestna spośród rodziny królewskiej. Wybór ten odzwierciedla dobrą relację między Zarą a Williamem i Kate.
Była ona tym bardzo ucieszona. Nikt z najbliższej rodziny Kate obecnej na ceremonii nie został chrzestnym. Spekulowano, że Pippa razem z Harrym znajdą się w gronie chrzestnych, ale pozostała ona tylko ciocią. Książę George spędza u Middletonów bardzo dużo czasu, razem z dziadkami Mike'iem i Carol oraz ciocią Pippą i wujem Jamesem. Dla Carol to spełnienie marzeń. Jej rodzina jest teraz nierozerwalnie złączona z rodem królewskim Windsor. Middletonowie to miła rodzina z klasy średniej, która świetnie radzi sobie z nową rolą. Dobrze wyglądają, wspierają Kate, a ludzie ich lubią. Media dużo piszą o ich pochodzeniu. Nazwano ich nawet społecznymi karierowiczami, ale oni chcą po prostu wspierać swoje dzieci. Their whole family tree has been published at great length, and we know an awful lot about them. They have been described as social climbers. I don't think so. I think they've done their best to support their children. Kate and her sister and brother went to Marlborough, which is one of Wysłali je do Marlborough, jednej z naszych najlepszych szkół, co musiało sporo kosztować, ale wyrosły dziś na wspaniałych ludzi. Kate musiała poradzić sobie z oczekiwaniami względem Williama. Nie spodziewano się, że wybierze dziewczynę z klasy średniej. Niektórzy jej nie akceptowali. Kate bardzo dobrze odnalazła się wśród przyjaciół Willa. Jest to samo grono, które otaczało go w szkole Ladgrove, w Eton i na uniwersytecie. Początkowo zachowywali się snobistycznie i odnosili się do niej z dystansem, ale teraz dobrze się dogadują. W roku 2014 Kate odwiedziła Bletchley Park, gdzie złamano kod Enigmy. Jej babcia pracowała tam w czasie wojny. Poślubiła wtedy Petera Middletona. Babcia Kate łamała kody w Bletchley. Kate zdecydowała się więc odwiedzić to miejsce, porozmawiać z pracownikami i poznać przeszłość swojej rodziny. Książęta dorastali w dwóch różnych domach. William dorastał w towarzystwie odseparowanych rodziców. Nie była to szczęśliwa rodzina. Znalazł to jednak u Middletonów. Jadał u nich niedzielny obiad, prowadzili rozmowy, grali. Uwielbiał to. W roku 2012 rodzina opuściła Bucklebury. Przeprowadzili się do sporo większej posiadłości na obrzeżach wsi. Nie znamy jej ceny, ale krążą plotki o finansowej pomocy Williama, aby móc zmodernizować dom i uczynić go bezpiecznym dla członków rodziny królewskiej. William odziedziczył pieniądze po matce. Spekuluje się więc, że pomógł w tej inwestycji. Wielu z radością świętowało chrzest księcia George'a.
Gości przywieziono do kaplicy w pałacu świętego Jakuba. Ze względu na pozycję George'a odbył się przemarsz straży. Obecna była też królowa. Powitali ją arcybiskup Canterbury i biskup Londynu. Przybyli też Karol z żoną Kamilą i książę Harry. Królowa pierwszy raz witała się z 3 następcami tronu naraz. To był radosny dzień. Pierwszy raz od 100 lat rządzący monarcha jest na zdjęciu z 3 następcami. Williama ochrzczono w sierpniu 1982 roku. Były to 82. urodziny królowej, która zdawała się nie zauważać problemów Diany. Kate była z kolei radosna i pewna siebie. Strój George'a to replika tych z czasów królowej Wiktorii. Przybyła też była niania Williama i Harry'ego. Jessie Webb zaczęła pracę u pary pod koniec lata. Początkowo nie chcieli oni niani. Pragnęli spróbować zwykłego, codziennego życia. Kate mówiła jednak w Nowej Zelandii, że George dużo płakał i często był głodny. Po paru miesiącach nieprzespanych nocy rodzice zdali więc sobie sprawę, że potrzebują więcej pomocy niż sama babcia. Chcieli kogoś zaufanego, więc William przekonał Jessie Webb, aby odeszła z emerytury. Miała wtedy 71 lat i w ciągu kilku miesięcy pomogła im przyzwyczaić George'a do rutynowych czynności w ich nowym domu w Kensington. Getting him down and sleeping through the night. And really, Jessie Webb was wonderful. W wieku 8 lat William pojawił się publicznie w Dzień Świętego Dawida w Cardiff. Diana przygotowywała go do przyszłej roli księcia Walii. Diana często uczyła Williama jego przyszłej roli. Mówiła, że nie będzie łatwo, że będzie za nim podążać prasa i żeby ich ignorować. Kazała się uśmiechać bez względu na wszystko. Dzięki takiemu podejściu z jej strony William odnosi teraz sukces. Chłopcy początkowo chodzili do szkoły Wetherby. W samochodzie z pałacu mama mówiła do niego: kiedy wysiądziemy, będzie tam wielu fotografów. Gdy się sprzeciwiał, tłumaczyła mu, że jego życie będzie już zawsze tak wyglądało. W 1991 roku Karol i Diana zabrali dzieci do kościoła w Toronto podczas podróży po Kanadzie. Świetnie rozumiała zwyczajnych ludzi wokół. Umiała komunikować się na ich poziomie. Potrafiła dostrzegać w nich pewne szczegóły, jak buty czy płaszcz, pytać o nie i w ten sposób nawiązywała rozmowę. A man's pair of shoes, and she would say, "Well, I like those shoes. I love that. Where do you get that jacket from? Was it from John Lewis?" And people would sort of think, "Well, yeah," and off they go. They start talking.
Pałac Królowej Balmoral to posiadłość mierząca 50 000 akrów. Hoduje się tam jelenie, bydło i kucyki. Król Edward VII zapoczątkował tam tradycje łowieckie. William odziedziczy Balmoral i inne posiadłości, gdy zostanie królem. William wzbogacił się po tym, jak w wieku 25 lat odziedziczył spadek po Dianie. Była to połowa 17 milionów, które dostała po rozwodzie. Dostał też pieniądze od ojca. Królowa przepisała cały spadek na swoje prawnuki, ze względu na to, że William odziedziczy kiedyś księstwo Cornwalli, a będąc królem, zyska nieograniczony dostęp do pieniędzy. Mimo to jego obecna sytuacja jest na pewno zadowalająca. Po narodzinach George'a, William i Kate przeprowadzili się do pałacu Kensington, blisko domu z dzieciństwa księcia. William na pewno będzie wspominał lata, które przeżył w pałacu Kensington i będzie chciał je odtworzyć. Czuł się tam na tyle dobrze, że wrócił do domu swojej cioci Małgorzaty. Będzie się starał przekazywać swoim dzieciom wspomnienia, jakie ma z okolic, ze szkoły Wetherby oraz wiedzę i umiejętności, których uczyli go kiedyś rodzice. Apartament 1A będzie ich domem do momentu, gdy William zostanie królem. William miło wspomina Kensington. To tutaj uczył się jeździć na rowerze i spędzał czas z matką. W trakcie odświeżania domu para mieszkała w Nottingham Cottage. Wielki remont kosztował 4,5 miliona funtów. Ale wreszcie Cambridge'owie mają swój ukochany dom. Ma 3 piętra. Górne to pokoje dziecięce. Jest też miejsce do rozrywek. Może zobaczymy teraz pałac podczas oficjalnych spotkań. Anmer Hall w Norfolk jest wiejskim domem pary. Anmer Hall był prezentem od królowej na 30 urodziny Williama. To posiadłość georgiańska, którą również odremontowano. Tym razem na koszt pary, gdyż jest to ich prywatny dom. Pewnie będą tam spędzać weekendy, ale może zostaną dłużej, gdyż William podjął nową pracę jako pilot śmigłowca ratowniczego i ma stacjonować w Norfolk. And the family will, I think, actually spend most of their time at Anmer Hall over the next couple of years. W roku 2012 William i Kate odwiedzili Malezję i wyspę Salomona, części wspólnoty. W Singapurze Kate założyła sukienkę lokalnego projektanta. Potem para oglądała orchideę wyhodowaną z okazji ich przyjazdu. Na wyspach Salomona podziwiano ich za zgraną współpracę. William i Kate siłą rzeczy przypominają Karola i Dianę w trakcie swoich pierwszych podróży. Niestety szybko widać było, że małżeństwo rodziców Williama nie było udane i działali oni osobno. Chodzili po przeciwnych stronach ulicy, a uwaga skupiała się na Dianie.
William i Kate działają razem. On bardzo wspierał żonę, bo obawiał się, że presja mediów ją przygniecie. Ale nie jest zazdrosny o uwagę poświęconą Kate. Jest wręcz dumny i wspiera ją. Do George'a wkrótce dołączy brat lub siostra. Małżeństwo Williama ma się dobrze. Małżeństwo to przyniosło korzyść monarchii i krajom wspólnoty. William, Kate i George są symbolem tego, co nas czeka i dają nam nadzieję na przyszłość. Co roku urodziny królowej obchodzone są podczas Trooping the Colour. W przyszłości lista obowiązków pary królewskiej będzie stopniowo redukowana. Pewne obowiązki przejmą młodsi członkowie rodziny. Książę Harry, Kate i Camilla to rozumieją. Najpierw Karol, a następnie William budować będą monarchię. Monarchia przetrwała 1000 lat, gdyż adaptowała się do bieżących czasów. Społeczeństwo merytokratyczne będzie tego wymagało ponownie. Myślę więc, że rodzina królewska zmniejszy się i skupi się bardziej na monarsze i jego lub jej najbliższych. Więź między Williamem, Kate i Harrym jest nie do ukrycia. Godnie reprezentują oni rodzinę królewską. Królowa przeczuwała, że William odniesie sukces. Obawiała się tylko o ich przyszłą współpracę, ale i tutaj nie zawiódł. Mając ponad 80 lat, nie może już pełnić wielu swoich obowiązków, a William, Kate i Harry dobrze ją reprezentują. Tego lata odwiedzili pole ceramicznych maków, upamiętniające I wojnę światową. Jako ambasadorowie, Will i Kate wspierają dyplomację i handel. Propagują życzliwość, wspierają monarchię we wspólnocie i dbają o organizacje charytatywne. Są świetnymi reprezentantami. Dziękujemy za życzliwość podczas naszych wizyt. Przyszłość wygląda bezpiecznie przy boku żony mającej za wzór kochającą się rodzinę. William i Kate wstąpią kiedyś na tron, ale na razie mogą cieszyć się życiem rodzinnym, wiedząc, że Karol i Camilla zmierzą się z tym wyzwaniem jako pierwsi. Tekst polski Renata Gospodarczyk, czytała Agnieszka Postrzygacz.